Witam wszystkich ponownie. Tematem dzisiejszej lekcji jest ruch jednostajny po okręgu. Częściowo jest to powtórzenie, a częściowo rozszerzenie. Punkt pierwszy, prędkość liniowa. Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, czy torem jest okrąg i wartość prędkości nie ulega zmianie. Co wiemy o wektorze prędkości? Wektor prędkości jest zawsze styczny do toru, więc w tym przypadku styczny do okręgu, a styczny do okręgu to jest prostopadły do promienia, czy między promieniem a prędkością jest kąt prosty. No i prędkość liniowa, właśnie dlaczego mówimy o prędkości liniowej, bo za chwileczkę po zdefiniowaniu łukowej miary kąta zdefiniujemy prędkość kątową, więc tu dodamy to określenie liniowe, aby odróżnić od prędkości kątowej, która będzie zdefiniowana troszkę później. A więc prędkość liniowa to jest ta prędkość, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory, czyli jej wartość to jest droga podzielona przez czas. Więc jeżeli za czas wybierzemy szczególny czas zwany okresem, czyli czas, w którym ciało wykona jeden taki pełen obrót wzdłuż tego toru, to w czasie jednego okresu to ciało przebędzie drogę równą długości okręgu, a wzór na długość okręgu to jest 2πr, czyli w czasie równym okresowi przebyta droga będzie równa długości okręgu, czyli 2πr. I mamy już pierwszy wzór, prędkość liniowa to jest 2πr przez t. Zawsze te wzory wyprowadzone będę umieszczał w ramkach, żebyśmy mogli szybko do nich później dotrzeć. No i zanim zdefiniuję prędkość kątową, to muszę zdefiniować łukową miarę kąta, czyli jak gdyby lepszy sposób na pomiar kąta. Znaczy podzielenie akurat kąta pełnego na 360 części, czyli na stopnie, było wyborem arbitralnym i w ogóle niezwiązanym z cechami okręgu. Dlatego zarówno fizycy, jak i matematycy używają najczęściej innej jednostki kąta, zwanej radianem. No to zaraz zdefiniujemy tą tak zwaną łukową miarę kąta i określimy, co to jest radian, czy też zdefiniujemy tą nową jednostkę kąta, czyli radian. I potem spróbujemy wyrazić kąty, które znamy w stopniach, szczególnie kąty, które są wielokrotnością 30 i 45 stopni właśnie w radianach i odwrotnie również, tak? Bo musimy umieć zamieniać kąty z radianów na stopnie i ze stopni na radiany. Więc narysujmy tu kąt φ, to są ramiona kąta φ i narysujmy dwa okręgi współśrodkowe. No, nie muszą, ten promień tego większego nie musi być 2 razy większy od promienia tego krótszego, ale będzie wtedy to łatwiej analizować. Czyli narysujmy tak, żeby promień ten R był 2 razy dłuższy od promienia R'. Ale to nie jest to akurat konieczne, tylko wtedy pewne rzeczy są łatwiej zauważalne. I ten nasz kąt φ wyciął z tych okręgów, z jednego okręgu łuk AB, a z drugiego okręgu łuk A'B'. Łuk AB to po prostu oznaczam AB i taka krzywa nad tym, a wartość bezwzględna z łuku AB to jest, rozumiemy, że to jest długość łuku AB. I teraz właśnie zauważmy coś, że jak podzielę długość łuku AB przez promień okręgu, z którego ten łuk został wycięty, i podzielę długość łuku A'B' przez promień okręgu, z którego ten łuk został wycięty, czy R', no to patrzymy. Załóżmy, że promień R jest 2 razy większy od promienia R'. No to mianownik z lewej strony jest 2 razy większy od mianownika z prawej strony, ale długość tego łuku AB jest 2 razy większa od długości łuku A'B'.
czyli licznik jest tu 2 razy większy od licznika tu, czyli mianownik jest, tu mianownik jest 2 razy większy od tego mianownika, licznik jest 2 razy większy od tego licznika, czyli jakbyśmy mieli ten ułamek, byśmy zwiększyli licznik i mianownik tyle samo razy, to wartość ułamka nie ulegnie zmianie. Czyli wnosimy, że takie wyrażenie równe stosunkowi długości łuku do promienia, z którego ten łuk został wycięty, jest dla danego kąta alfa wielkością stałą. Czyli nie ma znaczenia, czy ja wybiorę znaczy ten okrąg o promieniu większym czy mniejszym. Jak podzielę długość dla danego kąta oczywiście długość łuku przez promień, to uzyskam dla dowolnego w okręgu taką samą wartość. No i teraz zauważmy, że gdyby teraz ten kąt φ zwiększył się dwukrotnie, no to jakbyśmy nie zmieniali, na przykład nie zmienialibyśmy promienia tego okręgu, no to długość łuku też zwiększy się dwukrotnie. A wartość takiego wyrażenia zwiększy się też dwukrotnie. Czyli podsumujmy, więc że danego kąta alfa stosunek długości łuku wyciętego z okręgu przez ten kąt do promienia okręgu jest wielkością stałą. Znaczy w tym sensie stałą, że nie zależy od promienia tego okręgu. I wielkość ta jest, czyli stosunek długości łuku do długości promienia, że ta wielkość ta jest wprost proporcjonalna do wartości kąta. No bo 2 razy większy kąt, to ten łuk był 2 razy większy, 2 razy dłuższy, czy jak podzielimy długość tego łuku przez ten sam promień, to uzyskamy 2 razy większe wyrażenie. Czyli to wyrażenie jest wprost proporcjonalne do wartości kąta, a więc może stanowić miarę kąta. I od dzisiaj będziemy mierzyć kąty, podając dla danego kąta stosunek długości łuku wyciętego przez ten kąt z okręgu przez promień tego okręgu. Tu nie jest istotne, jaki będzie promień tego okręgu. Już mówiliśmy, że ten licznik i mianownik w tym przypadku są do siebie wprost proporcjonalne. No i teraz poznajmy jednostkę tej nowej miary kąta, tak zwanej łukowej miary kąta. No to pytanie jest, kiedy ten kąt będzie równy jednostce, znaczy kiedy będzie równy 1. No to ułamek będzie równy 1, jak licznik jest równy mianownikowi, czyli jeżeli długość tego łuku jest równa promieniowi, no to wtedy wartość tego kąta wyrażonego w łukowej mierze kąta, to zgodnie z definicją to jest długość łuku przez promień, no długość łuku jest równa promieniowi, skraca się, mamy 1 i informujemy, że jest to kąt wyrażony w łukowej mierze kąta, dlatego dodajemy jeszcze słowo radian, w skrócie rad. No i teraz definicja radiana to jest właśnie tu w skrócie jest ona podana, ale ją tak zdefiniujemy już słownie. Czy radian jest to kąt, który wycina z okręgu łuk o długości równej promieniowi. No to teraz następnym problemem jest wyrażenie, no tu mówiłem, ale nie pokazywałem. Jeszcze kartki nie przesunąłem, więc jeszcze raz muszę to chwilowo opowiedzieć, więc jeszcze raz. Więc mamy 2 okręgi współśrodkowe, jeden o promieniu R, drugi o promieniu R'. Może być tak, że ten promień R jest 2 razy dłuższy od tego, ale nie musi tak być, tylko łatwiej wtedy pewne rzeczy są zauważalne i dzielimy długość dla danego kąta, długość łuku AB przez promień ten większy, długość łuku A'B' przez promień ten mniejszy. Zauważamy, że tu ten promień jest 2 razy większy od tego, ale długość tego łuku jest też 2 razy dłuższa długość tego łuku, czyli te wyrażenia są sobie równe. I zauważamy, że jeżeli ten kąt by się zwiększył dwukrotnie, to długość łuku, gdybyśmy nie zmieniali długość promienia okręgu, to długość tego łuku też się zwiększy dwukrotnie, czyli licznik się zwiększy dwukrotnie, mianownika nie zmieniliśmy, czy to wyrażenie dla 2 razy większego kąta będzie te 2 razy większe, a więc widzimy, że to wyrażenie jest wprost proporcjonalne do wartości kąta. A dla danego kąta nie zależy od tego, czy my ten promień wybierzemy dłuższy czy krótszy.
Czyli jeszcze raz, dla danego kąta alfa stosunek długości łuku wyciętego z okręgu przez ten kąt do promienia okręgu jest wielkością stałą i wprost proporcjonalną do wartości kąta. Może więc stanowić miarę kąta. No i teraz więc od dzisiaj będziemy właśnie mierzyli kąt, podając wartość takiego wyrażenia, czy długość łuku przez promień okręgu, z którego ten łuk został wycięty. I zdefiniowałem jednostkę tego kąta, to φ będzie równe jednostce, czy to będzie równe 1, jak licznik będzie równy mianownikowi, czyli długość łuku AB będzie równa promieniowi. Wtedy wstawiamy w miejsce długości łuku promień, tak to zrobiliśmy, i to jest równe 1 i dodajemy nazwę tej jednostki, że jest to radian, czyli informujemy, że ten kąt został wyrażony w łukowej mierze kąta. W skrócie radian to jest rad. No i teraz definiujemy ten radian. Radian jest to kąt, który wycina z okręgu łuk o długości równej promieniowi. No tam nie pamiętam, czy nie patrzyłem na tą kartkę, nie wiedziałem, bo coś tu pokazywałem, a nie było ona chyba widoczna. No to też to dokończyłem na wszelki wypadek. No i teraz, tak jak mówiłem, musimy nauczyć się zamieniać radiany na stopnie i stopnie na radiany. No to zacznijmy od kąta pełnego. No jeżeli kąt φ jest równy kątowi pełnemu, czy 360 stopni, no to wtedy kątowi pełnemu odpowiada łuk o długości równej długości okręgu, czyli wtedy długość łuku AB jest równa długości okręgu, czy 2πr. No wstawmy do wzoru określającego wartość kąta w łukowej mierze kąta. To jest długość łuku AB przez promień. Wstawiamy w miejsce długości łuku 2πr. Wstawiliśmy, r się skraca, wychodzi 2π. Oczywiście to jest tyle jest radianów, bo to jest łukowa miara kąta, 2π radianów w przybliżeniu 6,28 radianów. Ale tu przyzwyczajmy się, że jeżeli to będzie ten kąt będzie wielokrotnością 30 stopni albo 45 stopni, to najczęściej to pi zostawiamy. Do tego się dość szybko przyzwyczajamy. Ale można zawsze zamienić to pi na 3,14 i wyrazić już poprzez liczbę tam dziesiętną, choć czasami przybliżoną. Najczęściej przybliżoną. No dobrze, to teraz już zamieniamy dalej. Teraz pytanie jest, ile stopni ma 1 radian? Też dobrze by to wiedzieć. No to ułożymy proporcje, czy wyrażenie radiana w stopniach. Kątowi 360 stopni, już teraz wykazaliśmy, odpowiada kąt w radianach równy 2π radianów, a pytamy się, ile stopni, znaczy jednemu radianowi odpowiada ile stopni, tak? To jest nasza wartość kąta w stopniach, której nie znamy i odpowiadające jednemu radianowi. No tu ułożymy proporcje, czyli to do tego ma się jak to do tego. No akurat wybrałem taką kolejność, żeby mieć w liczniku tą niewiadomą. Mnożymy przez 360 stopni obie strony, radiany się skracają, to 360 przechodzi do licznika, radiany się skracają, czyli to jest 360 stopni przez 2π, w przybliżeniu 360 stopni przez 6,28 i to jest w przybliżeniu 57,32 stopnia. Tu dobrze jest pamiętać, że jest troszeczkę mniej niż 60 stopni. Tego ja akurat pamiętam, no bo dość często o tym mówię na lekcjach, ale dla Was ważniejsze jest, żebyście tak intuicyjnie rozumieli, że to jest kąt troszkę mniejszy od 60 stopni, ten radian nasz. No i teraz jeszcze szybka nauka zamiany tych kątów wyrażonych, które najczęściej w zadaniach się pojawiają, kątów wyrażonych, które są wielokrotnością 45 albo 30 stopni w radianach. Więc już wiemy, że kątowi 360 stopni odpowiada 2π radianów, kątowi 2 razy mniejszemu to też kąt 2 razy mniejszy, więc pi radianów. Kątowi 90 stopni, on jest 2 razy mniejszy od kąta 180, to będzie połowa tego, co tu wyżej, więc pi drugich radianów. 60 stopni jest 3 razy mniejszy od 180, więc będzie ten kąt przez 3, czy pi trzecich radianów. 45 stopni jest 2 razy mniejszy od 90, więc będzie pi czwartych radianów. I 30 stopni jest 2 razy mniejszy od 60, to będzie pi drugich jeszcze przez 2, czy pi trzecich, czyli przez 2, to będzie pi szóstych radianów. No dobrze, więc już
nauczyliśmy się zamieniać radiany na stopnie, to takie powtórzenie i z matematyki, i z fizyki. I teraz możemy właściwie zdefiniować prędkość kątową. Bo jeżeli chodzi właśnie, mielibyśmy koło, jeszcze to może pokażę. Gdybyśmy mieli takie koło właśnie i te dwa punkty A' i A i te koło całe by się obracało, no to prędkość liniowa punktu A byłaby 2 razy większa od prędkości liniowej punktu A'. Ale jednak widzimy pewne podobieństwo w zachowaniu tych punktów. Gdy punkt A przesunie się do punktu B, to punkt A' w czasie, gdy to koło obraca, to punkt A' się przesunie do miejsca, gdzie jest teraz punkt B'. I widzimy, że te punkty nadal są wzdłuż linii wychodzącej z wierzchołka tego kąta. Te wszystkie 3 punkty, środek okręgu, punkt B' i punkt B nadal są na tej samej linii. Czyli promień łączący środek okręgu z punktem A' lub A w tym samym czasie zakreśli taki sam kąt. Więc widzimy, że jest pewne podobieństwo w zachowaniu tych dwóch punktów, dlatego definiujemy prędkość kątową, która właśnie nam to podobieństwo zachowania ujawni. A więc teraz, czyli w takim samym czasie był zakreślony przez promień łączący środek okręgu z danym punktem, był zakreślony taki sam kąt. Więc ta prędkość kątowa to jest symbol mała omega, to jest zmiana kąta przez czas. Jeżeli za czas wybierzemy szczególny czas zwany okresem, no to w czasie jednego okresu ten kąt zmieniłby się o 360 stopni, czyli to jest inaczej 2π radianów. Już teraz możemy wyrazić 360 stopni w radianach i bardzo często, najczęściej się tego radiana tu nie umieszcza w tym wzorze, znaczy się go pomija, tylko o nim się pamięta. Czyli nasz wzór będzie wyglądał tak: omega równa się 2π przez t, omega 2π przez t, tak naprawdę 2π radianów. Wtedy radian tu jest, ale go nie piszemy, żeby sobie uprościć życie, jeżeli chodzi o przekształcanie wzorów, ale teraz jakie będą tego konsekwencje? Prawdziwa jednostka prędkości kątowej wynika z tej definicji, czyli to jest jednostka licznika, czyli radian, przez jednostkę mianownika, czyli przez sekundę. Czyli jednostką jest radian przez sekundę, ale jak użyjemy tego wzoru, gdzie pominęliśmy tego radiana dla własnej wygody, to w zadania nam wyjdzie 1 przez sekundę. I możemy na przykład wyjdzie nam 5 razy 1 przez sekundę. I tak można zostawić, ale można też ten radian tam ujawnić. To będzie 5 razy radian przez sekundę. Także pozwala się pisać jako jednostkę 1 przez sekundę, ale trzeba rozumieć, że jeżeli prędkość kątową obliczamy, tak naprawdę to jest radian na sekundę. I jak ktoś ujawni ten radian, to oczywiście nic złego się nie stanie. Ale żeby tu ciągle nie pisać tego radiana, to go właśnie pomijamy. Ale dlaczego go mogliśmy pominąć? To jeszcze wrócę do definicji radiana. Zauważmy, że w łukowej mierze kąta, jak dzielimy przez siebie te dwie wielkości, to ta długość łuku jest w metrach wyrażona i promień też w metrach, czy te metry się skracają, czy ten radian nie jest powiązany z żadnymi innymi jednostkami. I z tego powodu dopuszczamy to uproszczenie wzorów, czyli nie pisanie tego radiana, ponieważ nie ma on żadnego związku z innymi jednostkami, bo tu metry z metrami się skróciły. No tu jeszcze to omega równa się, znaczy jednostka prędkości kątowej z tego wzoru wyjdzie nam 1 przez sekundę i za chwileczkę, jak porozmawiamy o częstotliwości, to pewien problem się pojawi właśnie z tą jednostką, ale go zaraz rozwiążemy. No i teraz w takim razie już mamy definicję prędkości kątowej, a teraz widzimy, że ten wzór na prędkość kątową i ten wzór na prędkość liniową, te wzory są, o tak może zobaczmy, te dwa wzory są do siebie dość podobne.
tu występuje 2pi przez t, tu też 2pi przez t, tylko tu pojawia się jeszcze r. Więc widzimy, że jakiś dość prosty związek może być między prędkością liniową, prędkością kątową. No i go zaraz ujawnimy. I są różne sposoby, żeby to zrobić. Ja akurat w taki, chyba myślę, że najprostszy sposób, właśnie piszemy wzór na prędkość liniową i zmieniamy jego formę tylko. To jest to samo co 2pi przez t razy r osobno, tak? Dlaczego tak rozdzieliłem? No bo 2pi przez t to jest nic innego, tylko właśnie prędkość kątowa, czyli to będzie prędkość kątowa razy promień. I łączymy początek z końcem i bierzemy w ramkę, aby szybko do tego wzoru dotrzeć. I teraz kolejna wielkość, którą musimy zdefiniować częstotliwość. Symbol częstotliwości to jest nu, taki jakby było taki V i wiatr powiał w lewą stronę i taki krzak wygiął w tę stronę. Taka literka o średniej wielkości, większa od mniejszych literek, małych literek, a mniejsza od dużych literek, ale dawniej i do dzisiaj jest to używane inne oznaczenie, czyli F od frequency, od słówka angielskiego. Łatwiej się pisze to F, znaczy, że to nu jest bardzo podobne do V, więc o ile my będziemy wybierali, to ja radzę, żebyśmy wybierali to F zamiast tego nu, chociaż to nu jest jak gdyby od wielu lat próbuje się wprowadzić to znaczenie, ale ze względu na wygodę i łatwość odróżnienia tego F od V, więc tam, gdzie my będziemy decydowali, będziemy używali tego oznaczenia F, ale jeżeli w zbiorze gdzieś tam się pojawi to nu, no to musimy to nu już używać. No i teraz częstotliwość to jest ilość obrotów przez czas. Jeżeli za czas wybierzemy szczególny czas zwany okresem, no to w czasie jednego okresu, no właśnie o czym jest okres? Czas, w którym ciało wykona jeden pełen obrót, czyli to n jest równe 1 wtedy. N to jest liczba obrotów, tak? I łączymy, i te dwie definicje to mamy, znaczy definicja częstotliwości, ilość obrotów przez czas, no i wzór na częstotliwość F równa się 1 przez t. To równa się tak? No i jednostka częstotliwości, to jest jednostka licznika, to jest liczba obrotów, to jest liczba po prostu, nie ma jednostki, mianownik to jest sekunda, czyli 1 przez sekundę, no i właśnie, i 1 przez sekundę to jest herc. Tu spolszczamy pisownię jednostkę, więc piszemy tak jak słyszymy, to nie jest błąd, a w skrócie to jest Hz, tak? No i to jest problem, no bo z tego wzoru wyjdzie, z tego uproszczonego, gdzie pominęliśmy radian, wyjdzie nam w zadaniach 1 przez sekundę. No to ktoś by pomyślał 1 przez sekundę, no to jest herc. I napisze, że omega równa się na przykład 5 Hz. Znaczy to byłby błąd, bo ten wartość, znaczy jednostka z tego wzoru, którą otrzymamy 1 przez sekundę, to jest naprawdę ukryty radian na sekundę, czy to nie jest herc. Więc możemy zostawić to 1 przez sekundę, ale na pewno nie wolno napisać w przypadku prędkości kątowej, że to jest herc, jeżeli chodzi o jednostkę, tak? Albo ujawniamy ten radian, bierzemy radian przez sekundę, albo zostawiamy 1 przez sekundę. Ale w przypadku częstotliwości 1 przez sekundę to jest właśnie herc, w skrócie Hz. No i teraz znajdźmy jeszcze związki między prędkością liniową i częstotliwością i prędkością kątową i częstotliwością. Też w podobny sposób, jak zrobiłem to z prędkością, z tym związkiem między prędkością liniową i prędkością kątową. Więc wzór na prędkość liniową piszę i ponieważ wiedząc, że częstotliwość to jest odwrotność okresu, to zauważam, że tu jest właśnie w mianowniku jest ten okres, mogę zmienić formę tego wzoru, bo podzielić przez t to jest to samo co pomnożyć przez odwrotność t, a 1 przez t to jest nic innego, tylko f zgodnie z tym wzorem. Czyli 2pi r razy f i łączymy początek z końcem. No jeszcze już nam zostało, troszkę nam jeszcze zostało ważnych rzeczy, ale
tych rzeczy podstawowych to już końcówka jest. No i teraz tak jak mówiłem, 10. punkt, związek między prędkością kątową i częstotliwością. W ten sam sposób piszemy ten wzór z ramki na prędkość kątową. Zauważamy, że tu jest t, a 1 przez t to jest f, no więc zmieniam formę. To jest to samo co 2pi razy 1 przez t, a 1 przez t to jest nic innego, tylko częstotliwość, więc 2πf łączymy początek z końcem, czy prędkość kątowa to jest 2pi razy częstotliwość. No i teraz ta najważniejsza część, najtrudniejsza, to było jakby powtórzenie, przypomnienie. I teraz punkt następny, bardzo ważny. Punkt ważny. Wektor przyspieszenia w ruchu jednostajnym po okręgu. Wektor przyspieszenia w ruchu jednostajnym po okręgu. To tu musimy dokładny rysunek wykonać. Ktoś napiję jeszcze. Więc jest 2:11 w nocy, ale tak to bywa. Więc próbujemy zdefiniować wszystkie cechy wektora przyspieszenia w ruchu jednostajnym po okręgu. No już jak tak ktoś słucha tego, co ja tu powiedziałem, to wydaje się, że mówię niemądre rzeczy, że w tym, co powiedziałem, jest sprzeczność, bo mówię o ruchu jednostajnym, jednocześnie chcę definiować przyspieszenie. Więc proszę tu uważać w ogóle na to, czym jest przyspieszenie. Znaczy ta nazwa tej wielkości fizycznej zwanej przyspieszeniem jest bardzo myląca i ona miała pomóc zrozumieć cechy tej wielkości w jednym szczególnym ruchu prostoliniowym, przyspieszonym, a właściwie dokładnie mówiąc jednostajnie przyspieszonym. Bo tak naprawdę wielkość zwana przyspieszeniem no tylko w tym szczególnym ruchu prostoliniowym przyspieszonym mówi nam o przyspieszaniu. A my definiujemy również ten wektor w ruchu opóźnionym, prostoliniowym, ale również w ruchu krzywoliniowym. I w ruchu krzywoliniowym to z przyspieszeniem najczęściej wektor przyspieszenia nie ma zbyt wiele wspólnego. Na przykładzie teraz poznamy to ruchu jednostajnego po okręgu, właśnie, że to przyspieszenie tak zwane wcale nie musi mówić o przyspieszeniu. Znaczy, bo jaka jest definicja wektora przyspieszenia? To jest stosunek wektora zmiany prędkości przez czas, ale pod warunkiem, że ten czas jest bardzo, bardzo krótki. Tak naprawdę musimy tak długo ten czas skracać, aż licznik i mianownik staną się do siebie wprost proporcjonalne. Tak naprawdę tym zajmuje się rachunek różniczkowy, czy musimy używać takiego pojęcia pochodnej. No, ta gałąź matematyki się bardzo rozwinęła. Całki pochodne to jest podstawowe narzędzie do opisywania zjawisk dynamicznych. Właściwie jak tak byśmy prześledzili rozwój wiedzy zgromadzonej przez ludzkość, to od momentu, kiedy pojawiły się pochodne i całki, ludzkość nauczyła się opisywać zjawiska dynamiczne i ilość wiedzy zaczęła przerastać, jaką ludzkość gromadziła i tworzyła praktycznie, czy poznawała, była coraz większa, to w tempie ekspresu wszystko rosło. No i teraz zobaczmy, jak określić wszystkie cechy wektora przyspieszenia. Najpierw zastanówmy się, co to jest ten wektor zmiany prędkości. No, wektor zmiany prędkości, delta V, to jest tylko skrót różnicy między wektorem prędkości końcowej a wektorem prędkości początkowej. Odjąć wektor to jest dodać wektor do niego przeciwny. No więc musimy mieć wektor VP, wektor VK i od VK trzeba odjąć VP, czyli do VK dodać wektor przeciwny do VP. No i teraz załóżmy, że ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu i wybierzmy sobie jakieś dwa punkty. Znaczy chcemy określić wektor przyspieszenia w punkcie A. No to wybierzmy teraz dwa punkty. No tak naprawdę powinny te dwa punkty B i C leżeć bardzo, bardzo blisko punktu A, ponieważ czas ruchu ciała z punktu B do punktu C musi być bliski zeru.
no ale byśmy wtedy nic nie widzieli, więc na razie te punkty B i C oddalimy od punktu A, że punkt B i punkt C są w tej samej odległości od punktu A. No można wbić cyrkiel w punkcie A, zaznaczyć punkt B i obrócić no, pokażmy no tak, czyli wbić cyrkiel w punkcie A, zaznaczyć punkt B i teraz cyrklem można, no właśnie, tak, patrzę przez kamerę i nic nie widzę wtedy. I teraz zaznaczymy punkt B również, wtedy dość łatwo, punkt C, przepraszam, czyli w punkcie B wektor prędkości początkowej jest prostopadły do promienia, w punkcie C również wektor prędkości końcowej jest prostopadły do promienia. Wartości tych prędkości VP, VK są takie same, więc długości tych wektorów powinny być takie same. Czy tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty. I teraz chcemy od wektora VK odjąć wektor VB. A jeszcze coś powiem o tym rysunku. Proszę tak narysować, tak wybrać punkty B i C, żeby czasami odcinek BO i CO nie tworzyły kąt prosty. Jakby to nie będzie źle, ale wtedy pewne linie na siebie się nałożą i nie będzie czytelny rysunek. U mnie nawet ten kąt jest troszkę chyba zbyt bliski kąta równego 90 stopni, dlatego też pewne rzeczy tu takie są nie do końca czytelne, ale nie jest tak źle jeszcze. Około 60 stopni, ten kąt Φ najlepiej, żeby było około 60 stopni. No i teraz chcemy odjąć od wektora VK wektor VP, czyli do wektora VK trzeba dodać wektor przeciwny do VP. Wektor minus VP. No to znajdujemy wektor minus VP, to jest wektor przeciwny do VP, tu już mamy wektor minus VP i mamy teraz wektor VK minus VP, chcemy je do siebie dodać. No to dodamy je metodą równoległoboku. Przypomnę, na czym ona polega. Przesuwamy wektory równolegle tak, aby ich początek znalazł się w jednym miejscu i wtedy tworzymy równoległobok oparty na tych dwóch wektorach. Czyli ja akurat ten wektor VK nie będę przesuwał, tylko wektor minus VP równolegle przesuwam, żeby jego początek znalazł się w punkcie C. I tu mam wektor minus VP. Tu akurat to, że on się skończył gdzieś tu blisko tego promienia odcinka BO, to jest czysty przypadek. Także unikajcie to, wydłużcie może sobie te wektory V, albo skróćcie, albo wydłużcie wektor VP i VK, tak żeby takich przypadków tu raczej nie było, żeby nikt nie myślał, że to akurat musi się skończyć gdzieś na odcinku BO. On się tu kończy troszkę dalej. Więc przesuwamy ten wektor, żeby jego początek znalazł się w punkcie C, to jest wektor minus VP, ten przesunięty. Tworzymy teraz równoległobok oparty na tych dwóch wektorach, czyli potrzebujemy teraz z punktu D linii równoległej do wektora minus VP, to jest ta linia. Potem z tego końca wektora potrzebujemy linię równoległą do wektora VK, rysujemy i one się przetną i w miejscu przecięcia będzie koniec wektora delta V, który jest sumą tych dwóch wektorów, czyli różnicą VK i VP. I mamy wektor delta V. Oznaczmy teraz punkty, jeszcze punkt C, punkt D, punkt E. I ten wektor delta V tak naprawdę może lepiej byłoby, gdybyśmy przesuwali jednocześnie wektor VK i VP, tak żeby ich początki znalazły w punkcie A, bo my szukamy wektora przyspieszenia w punkcie A. Dla wygody własnej przesuwaliśmy tylko jeden wektor, ale ten wektor delta V ma dotyczyć punktu A, bo te punkty B i C będą coraz bliżej siebie. Jak ten czas pomiaru skrócimy, to punkty B i C zbliżą się do siebie i ten wektor delta V będzie wychodził później z punktu A. Więc ten wektor dotyczy punktu A, więc my go teraz powinniśmy przesunąć równolegle, tak aby jego początek znalazł się w punkcie A. No jest pytanie, jak on będzie skierowany. No, jak patrząc na ten odcinek, na wektor delta V, czy odcinek CE i odcinek AO, no to widzimy, że te dwa odcinki, no, mogą być równoległe, ale to trzeba by wykazać. Wtedy, gdyby tak było, to wektor delta V przesunięty równolegle tak, aby jego początek był w punkcie A, będzie skierowany do środka okręgu. A no, musimy najpierw to wykazać. Jak wykazać, że dwie proste są do siebie równoległe? Czy prosta AO i prosta CE?
CE. No to jak mamy dwie proste, np. K i L, i są przecięte trzecią prostą, to jeżeli te dwa kąty, alfa i beta, proszę nie łączyć z tymi kątami, które tu są na razie, jak te dwa kąty są sobie równe, to te proste są równoległe. Więc spójrzmy teraz u nas. Odpowiednikiem tej prostej K to jest ta prosta AO. Odpowiednikiem prostej L to jest wektor delta V. Odpowiednikiem tej linii, która przecina te dwie proste, to jest odcinek ten OC. Czyli my, aby wykazać, że prosta AO jest równoległa do prostej CE, to musimy wykazać, że ten kąt, a to jest połowa kąta φ przez 2, jest równy temu kątowi, czyli kątowi alfa. Czyli jak wykażemy, że alfa równa się φ przez 2, to znaczy, że te dwie proste są do siebie równoległe, a więc jak ten wektor delta V przesuniemy równolegle, aby jego początek znalazł się w punkcie A, to będzie on skierowany do środka okręgu. No i zaczynamy to wykazywać. Najpierw zauważmy, że kąt CDE, czyli kąt ten, jest równy kątowi φ. No to można wyjść z faktu, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni i po kolei te kąty tu analizować, ale też można skorzystać z takiego uogólnienia związku między kątami, które bardzo często będziemy taką regułkę stosowali na fizyce, więc już nie będziemy już po kolei tego wykazywać z tymi kątami, chociaż nie jest to trudne, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe. To wynika znaczy z faktu, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. No i teraz zauważmy, że mamy tu kąt BOC i jedno ramię kąta BOC, czyli to jest prostopadłe do VP, a więc jest prostopadłe do ED, bo ED jest równoległe do minus VP i również do VP. A teraz drugie ramię kąta φ, czyli OC, patrzymy, gdzie to jest, OC jest prostopadłe do VK, czyli do CD, tak? No bo to między promieniem a prędkością liniową jest kąt prosty, bo prędkość jest styczna do toru, a więc prostopadła do promienia. Czyli BO jest prostopadłe do VP, a więc do ED, a OC jest prostopadłe do CD, czyli między tymi ramionami i między tymi jest taki sam kąt, czyli ten kąt CDE jest równy kątowi temu φ. Oznaczmy teraz długość tego boku to jest długość minus VP, długość tego boku to jest długość VK, a długość minus VP i VK jest taka sama, więc te długości są równe, a więc te kąty są też równe. Czyli kąt beta i kąt beta. No i zapiszmy związki między kątami, bo chcemy wykazać, że kąt alfa jest równa φ przez 2, wtedy ta prosta i ta prosta będą do siebie równoległe. No to zapiszmy związki. No suma kąt OCD, czyli ten kąt, jest to kąt prosty między prędkością a promieniem. Jest równy alfa plus beta, czyli alfa plus beta to jest 90 stopni. A suma kątów w trójkącie to jest 180, czyli 2 beta plus φ to jest 180. 2 beta plus φ. No i teraz z tych dwóch równań potraktujmy jako układ równań i pozbądźmy się tej bety. Jeżeli obliczmy betę z tego wzoru, to będzie 90 stopni minus alfa i wstawiamy w to miejsce, wymnażamy 180 stopni po przeniesieniu się zredukuje i to minus 2 alfa przenosimy na drugą stronę znakiem przeciwnym, czyli plus 2 alfa, dzielimy przez 2 i okazuje się, że kąt alfa to jest φ przez 2, czyli ten kąt jest równy temu kątowi O. Czyli te dwie proste są do siebie równoległe, tak jak chcieliśmy wykazać. Czyli z tego wynika, że prosta AO to jest AO jest równoległa do prostej CE, czyli do wektora delta V. Czyli wektor zmiany prędkości delta V przesunięty równolegle tak, aby jego początek znalazł się w punkcie A, będzie skierowany
do środka okręgu. I tak samo będzie skierowany wektor przyspieszenia, no bo widzimy, że wektor przyspieszenia ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor zmiany prędkości. Czyli już wiemy, że w ruchu jednostajnym po okręgu występuje wektor przyspieszenia, jest skierowany do środka okręgu. Teraz pytanie jest, jaka jest jego wartość. Jaka jest jego wartość? No to jest zauważmy, że pewne trójkąty są do siebie podobne. No właśnie, muszę tu zapisać jednak. Więc trójkąt BCO podobny do trójkąta CED. O, zapisałem już, sekundę, gdzie to zapisałem? Tu zapisałem. Zauważmy, że trójkąt BCO, zaraz pokażę, ten trójkąt jest podobny, to jest symbol podobieństwa również, do trójkąta CED. Patrzymy, czyli BCO, ten trójkąt, twierdzę, że jest podobny do tego, czyli że kąty w tym trójkącie są takie same jak kąty w tym trójkącie. No to zauważamy, tu jest kąt Φ, tu jest kąt Φ, tu są ramiona o tej samej długości, więc te kąty są sobie równe. No i teraz też tu są ramiona o tej samej długości, więc te kąty są równe. Więc skoro tu był kąt Φ, no to ten kąt musi być równy tu temu kątowi, tak? I ten kąt musi być równy temu kątowi. Czyli widzimy, że trójkąt BCO i trójkąt CED są do siebie podobne, więc stosunki odpowiadających sobie boków są równe. No to więc wybierzmy taką proporcję, taki stosunek, który będzie nam wygodnie. Więc podzielimy długość BC przez długość BO, czyli przez promień, czyli długość odcinka BC przez promień. Odpowiednikiem jeszcze raz pokażę, długość BC przez promień. Odpowiednikiem odcinka BC w trójkącie CDE jest, ten odcinek BC jest naprzeciwko kąta Φ, czyli to jest długość delta V. Czy to jest długość delta V, dzielimy przez prędkość. No już nie trzeba pisać VK czy VP, ponieważ długość VK i długość VP jest taka sama. Co tu zapisałem? Gdzie zapisałem? Otóż, że VP wreszcie VK to oznaczymy jako V. Czyli długość BC przez R właśnie tak do siebie jak długość wektora delta V przez V. No to pokażę jeszcze raz. Ten bok do tego boku, właśnie tak jak ten bok do tego boku. Odpowiednikiem odcinka BC, on jest naprzeciwko kąta Φ, jest wektor delta V, on jest też naprzeciwko kąta Φ. Odpowiednikiem promienia to jest długość, to jest ten bok. O, jest to. Nie przejmujemy się, że jednostką długości tu jest metr i metr, a tu metr na sekundę, bo tu jednostki się skrócą, tu też się jednostki skrócą i stosunek tych wielkości będzie taki sam. I teraz zauważmy, że długość odcinka BC to nie jest równy drodze przebytej z punktu B do C, bo droga przebyta jest równo długości tego łuku okręgu BC. Ale jakbyśmy ten czas skracali, to czyli teraz punkty B i C byłyby tu coraz bliżej punktu A i byśmy ten odcinek rysowali, to ten odcinek coraz mniej różniłby się od długości łuku. I przy bardzo krótkim czasie obserwacji te punkty B i C byłyby bardzo blisko punktu A i praktycznie byśmy nie odróżnili odcinka BC od tego łuku. Czyli im krótszy czas obserwacji, tym bliższe prawdy jest stwierdzenie, że długość odcinka BC jest równa przebytej drodze, a w ruchu jednostajnym drogę się oblicza mnożąc prędkość, a tu jest ruch jednostajny, więc prędkość jest stała razy czas.
Czyli jak, pod warunkiem, że ten czas jest krótki, w miejsce długości odcinka BC możemy wstawić tą drogę przebytą przez ciało, czyli prędkość razy czas. Czyli zamiast BC pojawia się VSD, ale już wtedy musimy pisać ten warunek, bo to jest prawdziwe tylko dla bardzo, bardzo krótkich czasów. Inaczej im krótszy ten czas, tym bliższe jest to prawdy. I teraz chcielibyśmy obliczyć wartość, czy wzór znaleźć na wartość przyspieszenia, do czego musimy zmierzać. Wartość przyspieszenia, wartość lewej strony to jest wartość prawej strony. No czas to jest liczba, więc trzeba wziąć wartość, a więc długość wektora delta V przez czas, czyli to jest wzór na wartość przyspieszenia, czyli to jest długość wektora przemieszczenia przez czas, pod warunkiem, że czas wybieramy jak najkrótszy, czyli zmierzający do zera. No to właśnie, czy da się delta V przez delta T uzyskać z takiego wzoru? Tu mamy delta V, to jest delta T, no to pomnożymy przez V, obie strony, to będzie V kwadrat tu, bo tu się skróci, a tu pojawi się V do kwadratu, podzielimy przez czas, tu delta T się pojawi w mianowniku, więc widzimy, że można to równanie przekształcić do takiego. Znaczy widzimy, że w takim równaniu, gdzie jest tylko mnożenie i dzielenie, literki się przemieszczają na skos, czyli to V przychodzi do góry, a delta T przychodzi do dołu. Taki jest skutek tego mnożenia, dzielenia. A delta V przez delta T, pod warunkiem, że czas zmierza do zera, czy jest bardzo, bardzo krótki, to jest nic innego, tylko przyspieszenie. Czyli to przyspieszenie jest równe, wartość przyspieszenia jest równa V kwadrat przez R. Czyli w takim razie łączymy początek z końcem, czyli to wyrażenie pod takim warunkiem to jest przyspieszenie jest równe V kwadrat przez R. Czyli A równa się V kwadrat przez R. I my ten wzór tam kiedyś w poprzedniej klasie wykorzystaliśmy w zadaniach, a teraz został on wyprowadzony. Można to zrobić też w inny sposób. Ja do tego jestem akurat przyzwyczajony, uważam, że jest dość logiczne i proste. I już mamy ten wzór, więc przestajemy się dziwić, że w ruchu jednostajnym po okręgu, czy jednostajnym, gdzie wartość prędkości nie ulega zmianie, występuje przyspieszenie, wektor przyspieszenia i co więcej jest skierowany do środka okręgu, jego wartość jest równa V kwadrat przez R. I nie dziwimy się, ponieważ rozumiemy, że wektor przyspieszenia wcale nie mówi o przyspieszaniu. To akurat w jednym ruchu prostoliniowym przyspieszonym ta nazwa oddaje sens tego, co obliczymy, ale w każdym innym ruchu to najczęściej jest myląca. Więc tu wartość prędkości nie ulega zmianie, ale występuje przyspieszenie, bo wystarczy, że jakakolwiek cecha wektora prędkości ulegnie zmianie, bo kiedy ta różnica VK minus VP jest równa 0, czy kiedy nie ma przyspieszenia? Tylko wtedy, gdy te wektory są takie same. No to czy w ruchu prostoliniowym, jednostajnym prostoliniowym. Jeżeli prędkość nie zmienia swojego kierunku i wartości zwrotu, no to jest ruch jednostajny prostoliniowy. Tylko w takim ruchu to VK minus VP jest równe 0. Tylko wtedy VK jest równe VP i tylko wtedy delta V jest równe 0. Jak delta V 0, to i A jest równe 0. Ale w każdym innym ruchu, w krzywoliniowym zawsze występuje wektor przyspieszenia, ponieważ prędkość początkowa i końcowa, wektory prędkości początkowej i końcowej nie są takie same. Mogą się różnić. Wystarczy, że się różnią kierunkiem, to już występuje przyspieszenie. No to tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Dzisiaj na razie teoria. Od następnej lekcji już zajmiemy się zadaniami z ruchu po okręgu. No to dziękuję za uwagę. Jeszcze muszę do komputera, potem jeszcze do YouTube to przesłać. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.